Witajcie, dzisiaj szalenie ważny temat, bo tuż obok mnie stoi Mercedes z podświetlanym grillem. Żartuję, przecież nie o to mi chodzi. Mocny gracz z segmentu E ma swojego następcę. Segment E, klasa E. Samochód ten został mi udostępniony do testu przez autoryzowanego dealera Mercedes-Benz Mojsiuk i w zasadzie to miałem dzisiaj nakręcić tylko test zużycia paliwa, ale jest to tak ważne auto, że jakąś krótką prezentację tej maszynie też wypada nakręcić. W dzisiejszym filmie po prostu przyjrzymy się jej z bliska. Świeżutki Mercedes E300e S214. Absolutna nowość, luksusowa hybryda typu plug-in. Wiecie co, pogoda dzisiaj nie rozpieszcza, także kamerę będę próbował wycierać, ale wybaczcie, jeśli byłyby jakieś wymazy, przynajmniej z zewnątrz, jak będę nagrywał. Ale przecież nowa klasa E to bardzo ważna sprawa, także myślę, damy radę. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. W zasadzie widzimy, że jest to klasa E, ponieważ mamy do czynienia z bardzo dużym kombi. Auto ma 495 cm długości, prawie 5 metrów. Od 213 od poprzednika jest dłuższe o pół centymetra. O, ogólnie przecież mogę wam porównywać 214 do 213. Auto chyba wygląda tak troszeczkę jakby drapieżniej, jakby E-klasa z CLS-em się lekko tak zmieszała. Sylwetka jest po prostu jakaś taka bardziej dynamiczna, mam wrażenie. Wielkość, jeśli chodzi o długość, tak jak powiedziałem, pół centymetra dłuższy wóz. Centymetr wyższy, jeśli chodzi o szerokość, z lusterkami bez zmian, ale jeśli odjąć lusterka i porównać 213 do 214, no to nowa generacja jest o 3 cm szersza. No i w ogóle najlepiej, jakbym porównywał wersję E300e 214 do E300e 213, ale to o tym później, no przez cały film się będzie przewijał ten motyw. Jeśli chodzi o mordeczkę, jakby to wam wytłumaczyć. Nowa klasa E w wersji E300e jest jakby takim pomostem pomiędzy samochodem spalinowym a elektrycznym. I aktualnie każda klasa E będzie albo hybrydą, albo miękką hybrydą. Jeśli chodzi o mordeczkę, mamy tutaj nawiązanie do samochodów z gamy EQ elektrycznej. Proszę, taka tutaj maska jakby jest nałożona, grill łączy się z reflektorami, proszę, taka czarna blenda. Akurat ten samochód jest ciemny, także aż tak tego nie widać, ale mam nadzieję, wiecie, o co mi chodzi. Grille mogą być też w dwóch odmianach. Wiecie, zależy od wersji wyposażenia. No tutaj mamy wszędzie takie małe emblemaciki chromowane Mercedesa i proszę, tutaj jest podświetlenie. Tutaj również. Myślę, że ciekawe urozmaicenie. Każdy już zaczyna coś takiego robić. Ja wiem, że w komentarzach pojawi się wielka krytyka, że kiedyś to było, klasa się tam skończyła na którejś generacji. A, no przecież i te tablety zamiast korb i jakichś przycisków, wajch. Ej, to jest nowoczesny samochód, bardzo napasiony, bardzo jest tutaj dużo możliwości personalizacji i konfigurowania. Zresztą, szczerze mówiąc, auto jest świeżutkie, nowe, ale jeśli będzie, powiedzmy, takie jakby bardziej dostępne za 25 lat, 20 lat, ojejku, to jeszcze ten sam typ osób będzie mówił, że tu przecież ostatnia E-klasa skończyła się na 214. O, bo na przykład, nie wiem, kolejna będzie elektryczna, a to jeszcze jest taka półelektryczna, no spalinówka. Że ostatnio E-klasa. Zobaczycie, kiedyś tak będzie. Też lampy bardzo charakterystyczne, bardzo zostały zmienione. W kształcie emblematów Mercedesa oświetlenie tutaj jest z tyłu, ponieważ jak się dowiedziałem, to kwestia homologacji, że nie można było emblematu tutaj zastosować podświetlanego z tyłu. Nie wiem, takie plotki wyczytałem, a Mercedes tutaj w ten sposób to rozwiązał i bardzo spoko. Też jak widać, te lampy tutaj są połączone taką jakby blendą. Jest tutaj sporo chromów, jest to Mercedes, chromów nie trzeba się wstydzić ani nic takiego. Hashtag elegancja. Jest to bardzo zgrabne kombi, mimo iż linia dachu idzie tutaj tak dość wyraźnie do tyłu. Konkretnie się kończy, po prostu jest tutaj załamanie. No to linią okien po prostu troszeczkę zmiękczono ten tył i nadano mu takiej dynamiki. A jeszcze chyba wam nie wspomniałem, że mamy tutaj reflektory z przodu Digital Light. Są to mega inteligentne reflektory, właściwie reflektory, takie projektory, które będą nam oświetlać drogę. Podobno
jeśli jedziemy w nocy, to są one w stanie chyba nawet wyświetlać nam jakieś ostrzeżenia na drodze. Tak jest. Jest to bardzo zaawansowana bryka. Już nawet nie wspominam o takich rzeczach jak aktywny tempomat z jakimś systemem półautonomicznej jazdy. Panie, tutaj gdy sobie włączymy tą funkcję, lecimy po autostradzie, włączymy kierunkowskaz, auto samo zmieni pas. Mimo tych wszystkich chromów, u góry, wrzelingi w ogóle nawet, jakie sprawiedliwość, jakie chromiska wokół szyb, klamki, na dole, z tyłu. Mercedes to i chromy tu pasują, ale mimo wszystko mamy tutaj też pakiet AMG. Jeśli chodzi o końcówki wydechów, no z tej strony widzę jest akurat końcowa fejkowa, z tej również. Po środku taki jakby mały dyfuzorek, no już nie będę patrzył, gdzie tutaj kończy się układ wydechowy, czy z prawej, czy z lewej, czy może jednak z obu stron. Felgi bardzo eleganckie. Myślę, że takie półaerodynamiczne, zobaczcie, tutaj też są takie wypustki na tych ramionach. O, 275/35, 20. Przynajmniej tak jest z tyłu. Jeśli chodzi o przód, chyba tutaj pamiętam, oponka była węższa, jak się przyglądałem. Tak jest, 20, ale 245/40. Kawał układu hamulcowego, w ogóle jakie zaciski duże, czterotłoczkowe chyba nawet. Ten samochód w wersji E300e waży 2275 kg. Jest to o 200 kg więcej niż E300e 213, S213. No wiecie, E300e 213, 214, obie to są hybrydy typu plug-in, ale tutaj zamontowano znacznie większą baterię i w ogóle inaczej się ładuje ten wóz, ale o tym później. W ogóle jaka wielka klapka tutaj jest, zobaczcie, jest ona potężna i też elektrycznie nam ona odskakuje. Po tej stronie do ładowania, zobaczcie, klameczki też elektryczne, podświetlane, tutaj emblemat Mercedes-Benz. A po drugiej stronie będzie, oho, auto się pompuje. Patrzcie, do góry tył się pompuje tutaj, bo jest pneumatyczne zawieszenie, opcjonalne, ale tutaj jest, by chyba łatwiej można było sobie zatankować. Tak jest, widzieliście? Samo odskoczyło tutaj, elegancko. Hybrid. Coś tutaj będzie jakieś ten? Nie, tutaj normalnie wszystko. Kurczę, czy to auto się podniosło, czy przygotowało sobie jakieś odpowietrzenie baku i samo otworzyło klapkę? Ciekawe. Tu na klapie też takie aerodynamiczne owiewki. No i dobra. Otwieramy. Oczywiście elektrycznie. I bagażnik w wersji hybrydowej. 460 litrów pojemności. W wersji normalnej na przykład, jakbyśmy mieli tutaj miękką hybrydę, jakiś silniczyk, nie, E200 na przykład, czy tam E220D bodajże, bo jeszcze jest taka wersja, no to będzie 540 litrów pojemności. No tutaj w pluginie jest jakby podłoga bardziej podniesiona, jakość materiałów pierwsza klasa, nawet jeśli chodzi o bagażnik. Zobaczcie, jaki to jest welur. Można byłoby nawet tutaj spać. Tutaj się składa kanapę, jakieś haczyki, kable do ładowania. Elegancko, też z dwóch stron podświetlenie, roletka tutaj od razu do góry nam poszła, ale zamykamy. No i roletka też od razu widzicie, nam zjeżdża w dół. Piękny dźwięk. W ogóle ta klameczka, to też trzeba się trochę do tego przyzwyczaić, że tak chwytamy i tak trzeba, o, tak cyknąć musi i się wtedy otwiera. No tak, to one po prostu się chowają. Aero. O, widzicie. Boczek drzwiowy z tyłu. Skórka. Przeszycie. Pięknie, pięknie. I tutaj też jest miękko. Cały boczek jest miękki. Nawet te wnęki Audio Burmestera, no te charakterystyczne obudowy głośników. Pięknie. Oświetlenie ambiente. Tu też taki wystający panel. W zasadzie idealny boczek drzwiowy. No, luksusowe, spore kombi, ale czy tutaj dwumetrowiec za dwumetrowcem się zmieści? Nie jest to wcale aż takie oczywiste do końca w tym segmencie. Tak jest, segment E to spore samochody, ale to są takie problemy dwumetrowców. Wchodzimy. No, zwraca tutaj uwagę na siebie to potężne okno dachowe, właściwie takie podwójne. Ale jeśli chodzi o miejsce z tyłu, no tak jak tak się dosunąłem na maksa do tyłu, no tak troszeczkę tutaj włożę nogi za fotel. Ogólnie. No to najwygodniej będzie tutaj siedzieć po prostu w takim delikatnym rozkroku, ale wiecie, tylna kanapa, Mercedesik, rozkrok. Wszystko to też ma swój klimat. No ale wiecie, nie każdy ma 2 metry wzrostu. Czadersko wyglądają te fotele w jakimś samolocie, kurczę, czy czymś. Tak inaczej, szczególnie ten zagłówek właśnie. O proszę, jest on tutaj tak regulowany. Nie, no bardzo ładnie. Tak patrzę na to wszystko, to kojarzy mi się, jakbym siedział w jakimś EQS-ie, bądź też EQE. No one chyba pierwsze były
aż tak odważnie zaprojektowane w środku. Ładne przyszycia w rąbki na kanapie, bardzo elegancko to wygląda. I ogólnie kształt tej kanapy, proszę, te takie wszystkie tutaj akcenty, szczególnie jeśli chodzi o siedzisko. Zobaczcie, tutaj idzie coś takiego. Bardzo ładnie to wygląda, tak kurczę, nawet trochę S-klasowato, Maybachowato. A to przecież E-klasa, proszę Państwa, 4-strefowa klimatyzacja automatyczna. Nawiewy są po środku, jak i w słupkach. Jest to Mercedes, także oświetlenie ambiente praktycznie znajdziemy tutaj wszędzie, proszę, nawet tutaj. Pakiecik AMG, no to są emblematy AMG. I tak jak wcześniej powiedziałem, podwójne, potężne okno dachowe. Oczywiście jest tutaj też zasłonka taka. Przestrzeń pasażerska z przodu, miejsce kierownika i szefa tego pojazdu. I drzwi z przodu. No jest kultura, proszę Państwa. No. Jeśli chodzi o pogodę, to w ogóle nie ma żadnej kultury dzisiaj. Lampy, oświetlenie, proszę, automatyczne ustawimy, żeby nie pikało. I boczek drzwiowy z przodu, analogicznie, tak jak z tyłu. Jest cały, dosłownie cały miękki, nawet w tych miejscach wnęka. Wszystko perfekt. Podświetlany emblemat Mercedes-Benz. No i proszę, fotel komfortowy, obszerny dość. Nie aż taki super miękki, nie jest to taka do końca pufa, ale jest ergonomiczny. Po prostu sprawdzi się w jakiejś dłuższej trasie. Już jeździłem nowszymi Mercedesami w dłuższych trasach. W nowych samochodach to się tak wydaje, że fotel przecież nie jest taki miękki jak w Renault Lagunie 1. No nie jest, ale wsiadamy, jedziemy kilkaset kilometrów i się okazuje, że w ogóle nie jesteśmy pogięci. Albo na przykład złamani. O nie, nie. No co, wejdziemy do środka. Co, może odpalimy? Ale ściszymy, bo prawa autorskie. Tak, tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead, 198 cm wzrostu. Pozycja za kierownicą bardzo spoko. Mi się wydaje, że tak troszeczkę wyżej się tutaj siedzi. Albo się po prostu przyzwyczaiłem do takiego nowoczesnego wnętrza w Mercedesach EQS, EQE. Tam deska rozdzielcza jest taka jakby wysoka, jakby wychodzi aż z boczka drzwiowego. I takie ma się wrażenie, jakby się płynęło jakimś jachtem motorowym. Nie, tutaj w zasadzie jest normalnie, jest ok. E-klasa, także nie może być tutaj zbytnio jakoś tak, no nie wiem, nie może być udziwnień. Chcemy bez udziwnień. Tutaj non-stop mogą Wam mrugać takie czujniki, które ciągle patrzą na kierowcę, ale nie, na żywo tego nie widać, tylko na kamerze. O, tak mogę Wam pokazywać. Ogólnie, jeśli chodzi o projekt deski rozdzielczej, no to nie jest to hyper screen jak w EQE czy EQS, tylko super screen. I jest tutaj pewna taka różnica, bo w EQE czy EQS-ie, jak weźmiemy sobie w opcji Hyper Screen, no to mamy jedną taką potężną taflę przez całą szerokość, a tutaj ten cały element składa się z kilku takich jakby modułów. Proszę, tutaj taki tablecik, to są osobne liczniki. Tutaj jest taka plastikowa zaślepeczka i tutaj kontynuacja. O, bardzo ładnie zaprojektowane nawiewy. Ciekawie to się też reguluje. Ciekawie to musi być zaprojektowane po prostu. Wiecie, w sensie, że tutaj regulujemy i to wszystko aż dotąd, widzę, aż tam w środku się też zmienia. Mimo, że to jest łuk. Kontynuacja. Tutaj też z boczków drzwiowych przez całą deskę idzie takie przełamanie. Wyświetlacz head-up. Jest to też bardzo mądry wyświetlacz head-up. Działa jakby w trójwymiarze, trójwymiarowy. Jest w ogóle olbrzymi, bardzo szeroko potrafi nam pokazywać, nawet jak na nawigacji jedziemy, no to na drodze normalnie nam pokazuje z head-upa, gdzie mamy skręcić i tak dalej. Super to na żywo wygląda. Jeśli chodzi o efekty 3D. Widzicie tą ikonkę? Proszę bardzo, licznik. Niby normalny licznik LCD z layoutem, o w ogóle Wam pokażę, jakiś sportowy, klasyczny, nawigacja. Wiecie, już parę Mercedesów na kanale było, no to możecie sobie, wiecie o co chodzi. W ogóle tutaj przejdziemy do góry, no to też możemy sobie ustawienia head-upu zmieniać, ale dajmy to klasyczny i cyk, wcisimy to i zobaczcie, na kamerze możecie widzieć to wszystko takie troszeczkę rozmazane, a na żywo jest to po prostu efekt 3D. Te dwie tarcze i tutaj ten panel przycisków z dolnym są jakby wysunięte do przodu, a tutaj to jest jakby w tle, ten komputer pokładowy. Świetnie to się bardzo ciekawie to w ogóle wygląda, aż musiałem jak jakiś, nie wiem, w ogóle jakbym wyszedł z jaskini, ale pierwszy raz wszedłem, zobaczyłem to, to aż musiałem dotknąć wyświetlacza. Jeśli mowa o systemie multimedialnym, tutaj oczywiście jak wsiądzie pasażer, to
jeden ekran i tutaj drugi ekran. Możemy sobie odpalić. Proszę, tu pasażer może nas nawigować. Widać po prostu, że jesteśmy w nowoczesnym samochodzie. System multimedialny, najnowszy mercedesowski. Proszę, można go sobie tutaj odpalić w sposób taki, żeby właśnie były ikonki, ale jeśli wejdziemy sobie proaktywność, nie, to nie tu. Wiecie, tutaj trzeba się trochę przyzwyczaić, bo menu jest bardzo rozbudowane, jest tutaj masa po prostu opcji, masa możliwości personalizacji. O właśnie, strona główna, klasyczny. Można jeszcze sobie Zero Layer ustawić. Wracamy. O, i w ten sposób to jest. I wtedy jak chcemy coś wybrać, no to tu mamy takie osobne menu. Takie to wszystko smartfonowato-tabletowate. To jest też element bardzo smartfonowo-tabletowaty. Kamera, proszę Państwa. Ponieważ jak się dowiedziałem, ten samochód może też nam pomóc w pracy. Przykładowo w jakichś takich wideokonferencjach można to prowadzić przez jakąś aplikację Zoom czy coś takiego, ale też można coś chyba wrzucać na te TikToka. Ja TikToka akurat tak bardzo średnio. No ale to jest po prostu taka ciekawostka. Zwróćcie uwagę, bateria jest wyczerpana. Samochód dopiero teraz nam się odpalił. Silnik spalinowy właściwie się odpalił. Tak chodził w trybie elektrycznym. Komfort, podgrzewanie z wentylacją, masaże. Wszystko. Nawet tutaj fotel jest nam w stanie zasymulować masaż gorącymi kamieniami. E-klasa, ale jest S-klasowato. Szczególnie jak się na to wszystko patrzy. Tutaj no jest grubo. Aplikacje, kamera. O, to jest kamera. Proszę bardzo. O, Ryszard sobie siedzi. No, jakieś sudoku, jakieś proste gierki. Właśnie dashcam, Tidal. Bardzo fajna sprawa, bardzo fajna jakość piosenek. Mam to w Tesli. Spotify również. Apple Music, Amazon Music, jakieś radia internetowe, Mercedes Me, no to jest apka. Wiecie co, w Tesli też mam Spotify'a, czy Apple Music i Tidal, ale nie mam jednej rzeczy, którą powinienem mieć. Jest to hybryda typu plug-in. To teraz patrzcie. Lecimy sobie na mapę. Na mapie są stacje benzynowe, stacje do ładowania i proszę bardzo, jak są one oznaczone? Czemu w Tesli takiego czegoś nie ma, jak to jest samochód elektryczny Tesla, a tutaj wszystkie są dokładnie pozaznaczane i nawet ile tutaj jest wolnych, ile zajętych, przykładowo, o proszę, tutaj 2 z 3 są wolne, wchodzimy, Power Dot i nawet można sobie ten samochód tak ustawić, żeby nie trzeba było karty czy aplikacji korzystać, jak się dowiedziałem. Podłączamy samochód, żadnych aplikacji, nic takiego, auto się ładuje, wszystko to wyczuwa, płatności się wykonują in the air. Jest to bardzo wygodne i chyba nawet działa z wszystkimi stacjami ładowania, ale super, one nam się wyświetlają, wyszukują, nawet czy są wolne, czy zajęte. No wybaczcie, ja mam auta spalinowe i elektryczne, na co dzień jeżdżę elektrykiem, także zwracam też na takie rzeczy uwagę. Ładnie to wszystko wygląda. I co tutaj jeszcze? No menu klimatyzacji, to proszę, jakość powietrza, zapaszki, jonizacja. Powiem Wam, nawet tutaj możemy sobie ustawić swój indywidualny tryb, jeśli chodzi o nawiew. O, indywidualnie, wiecie o co mi chodzi teraz, kapniecie się. No i dobra, żeby ten test nie trwał nie wiadomo ile, tutaj miejsce właśnie na flakonik z zapaszkiem. To jest miękkie wykonanie, akurat klapka jest twarda. Oświetlenie ambiente oczywiście jest tutaj aktywne. Damy sobie cieplej. O, to już nam na czerwono tutaj podświetla. Różne rzeczy, jak będziemy chcieli wychodzić, jakieś zagrożenia czy coś, jakieś w martwym polu, jakiś samochód będzie. Pod muzykę można sobie nawet ustawić, żeby to chyba pulsowało. Aha, jeszcze kierownicy Wam nie pokazałem. No, taka jak na dzisiejsze czasy, to typowa mercedesowska kierownica z manetkami, ale jak zauważyłem, nie zmienia się tutaj biegów, tylko zmienia się stopień rekuperacji. Czemu ja w Tesli też nie mam tego? Zmiany stopnia rekuperacji. Jest tutaj rekuperacja inteligentna, że na przykład toczy nam się długo samochód, ale wyczuje kogoś, no to automatycznie nam zwalnia, nie hamuje, poprzez rekuperację. Wiecie, no hybryda, no to mało tutaj będzie nam się zużywał układ hamulcowy. Auto tyle, ile może, no to korzysta z odzyskiwania energii, produkcji prądu. Ale się rozpadało, no nie, ale dobra. Gasimy, jeszcze Wam pokażę tak chociaż szybko pod maską. Wiecie, zawsze to mi tak troszeczkę szkoda sprzętu, żebym miał wyrzucić po takim nagraniu, jeśli pada. Chowam tutaj kamerę pod maskę, oczywiście amortyzatorki i co?
dwulitrowa benzynka, ale inna niż w 213 E300e. No tutaj nawet pojemność się różni, bo wcześniej było 1991 cm3, tutaj jest 1999, także podejrzewam, to jest inny silnik w ogóle. I tak, silnik spalinowy generuje tutaj 204 konie mechaniczne oraz 320 Nm. Wcześniej w 213 było 211 koni, 350 Nm. No ale też mamy silnik elektryczny, który tutaj z tą benzynką współpracuje. Silnik elektryczny ma 129 koni mechanicznych i 440 Nm. W poprzedniej 213 było 122 konie i 440 Nm, także był troszeczkę słabszy. I łączna moc tego całego układu, no to 313 koni mechanicznych oraz 550 Nm. Auto przyspiesza do pierwszej setki w 6,5 sekundy. Dzisiaj sobie tego nie sprawdzimy, no bo po prostu pada. A mamy tutaj tylny napęd. Możemy sobie też skonfigurować E300e z napędem 4MATIC. 9-stopniowa automatyczna skrzynia biegów, 9G-Tronic, ale tu mi już gimbal szaleje. No nie wiem, chyba nie przetrwa tego nagrania. Chowamy się do środka. Ale trudno, ważny samochód przecież, no to trzeba. Prędkości maksymalne są tutaj dwie. 227 km na godzinę, bodajże to jest taka absolutna prędkość maksymalna. I 140 km na godzinę tylko w trybie elektrycznym. Trochę szybciej można nim pojechać niż 140, tak po równym, na prądzie samym. No i jeśli chodzi o prąd i baterię. W starszej E-klasie w tej wersji mieliśmy baterię o pojemności 13,5 kWh brutto, a tutaj mamy 25,4, także znacznie większa jest bateria. Ale jeśli chodzi też o ładowanie, to w poprzedniej E300e mieliśmy możliwość ładować ten samochód z prędkością 7,4 kW z AC. Tutaj standardowo AC 11 kW, ale też można mieć CCS-a normalnie i ładować ten samochód z prędkością 55. To kurczę, takie małe, proste elektryki mają niższą prędkość ładowania. Przykładowo BMW i3 ma prędkość ładowania 50, a tutaj w hybrydzie typu plug-in mamy 55. Widzicie, większa bateria, no wcześniejszy samochód, no to też mamy różnicę w masie, dlatego, wiecie co, jeszcze zobaczę tutaj w klapkę, czy mamy tutaj CCS-a, czy tylko AC. Proszę bardzo. A nie, tutaj jest tylko AC akurat, więc CCS jest w opcji widocznie. I okej, myślę, że to by było na tyle. 214 dopiero wjeżdża na rynek, także myślę, że w przeciągu kilku lat wiele tutaj 214 u mnie na kanale się pojawi. Ale ten film to po prostu mój taki pierwszy raz z najnowszą E-klasą. Lecę kręcić próbę eco-drivingową, to będzie kolejny odcinek. Mam nadzieję, że ta prezentacja Wam się niesamowicie podobała, jak i ten samochód. Pozdrawiam, trzymajcie się.